Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj marka Icebox, która jest doskonale znana europejskim użytkownikom, niemiecki producent akcesoriów, urządzeń elektronicznych, które na co dzień mogą się przydać do komputerów, ale i nie tylko, do smartfonów, tabletów, laptopów. Dzisiaj docking station, czyli taki zaawansowany hub USB do laptopów czy do komputerów. Coś, co w tej chwili już nie nazywa się często hubem USB, tylko właśnie docking station ze względu na znacząco szersze zastosowanie i możliwości. Tutaj mamy taką wersję z 3 wyjściami wideo. Coraz więcej z nas, coraz więcej widzów czy użytkowników na całym świecie korzysta z nie jednego, nie dwóch, tylko właśnie z 3 ekranów i takie urządzenie, taki docking station umożliwia właśnie podłączenie 3 urządzeń naraz lub też możemy, słuchajcie, podłączyć nawet ekran 8K w 30 Hz. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dzisiaj docking station od Iceboxa. Zapraszam do materiału. Urządzenie jest zapakowane w ekologiczne, papierowe opakowanie. Brawo producent. Mamy oznaczenie kodowe IBDK4060CPD. Jest to jeden z wyższych modeli z portfolio producenta. I jak mamy tutaj informacje już podstawowe, jeżeli chodzi o parametry techniczne, mamy jeden port USB 3.2 generacji drugiej, czyli 10 gigabitów na sekundę typ A. Mamy 2 porty USB 2.0 typ A, czyli te prostokątne. Mamy jeden port USB 3.2 generacji drugiej, czyli 10 gigabitowy typu C i jeden port typu C do Power Delivery, czyli do dostarczenia prądu, mocy urządzeniu. Jeden port DisplayPort, który może obsłużyć rozdzielczość do 8K aż w 30 Hz i mamy 2 szybkie porty HDMI, które również obsługują rozdzielczość do 8K 30 Hz. Do tego jeszcze otrzymujemy czytnik kart pamięci SD i microSD 4.0. Teraz powinno być to lepiej widać. Mamy port Power Delivery 3.0 do 100 W do zasilania całego urządzenia i laptopa. Mamy port USB typu C 10 gigabitowy, mamy port Combo Jack 3,5 mm do podłączania słuchawek przykładowo i mamy 2 porty szybkie HDMI do 8K 30 Hz. Mamy też tutaj port, jak widać, micro SD i SD do 300 megabitów. To bardzo istotne, bo wiele urządzeń, wiele takich hubów wspiera tylko do 100 MB na sekundę odczyt. Tutaj mamy zdecydowanie szybszy czytnik, który zadowoli nawet najszybsze karty dostępne w zasadzie na rynku. Mamy te 2 porty tylko USB 2.0 do podłączenia jakiejś myszki, klawiatury, wolniejszych urządzeń, które nie potrzebują aż takiej przepustowości. Mamy port typu A 10 gigabitowy też na plus, jak najbardziej. Mamy gigabitowy LAN i DisplayPort z boku, więc jak widać powierzchnia się nie marnuje, została optymalnie wykorzystana. Brawo producent. I mamy też poszczególne parametry. Producent informuje, że całość wykonana jest z aluminium, że mamy tutaj kabel typu C połączeniowy do laptopa, bo umówmy się, że to urządzenie jest dedykowane do laptopów, ale można je też używać oczywiście do komputerów stacjonarnych, bądź też na przykład do Maców mini. Mamy 2 porty HDMI, mamy DisplayPort, mamy łącznie tych portów 2, jeżeli chodzi o 10 gigabitowe i 2 USB 2.0 i jeszcze jeden mamy do USB-C Power Delivery i ten szybki czytnik UHS 2 do 300 MB na sekundę, jeżeli chodzi o karty SD. Informacja w kilku językach, że jest to stacja dokująca do wieloportowa typu C. Mamy informację o kompatybilności, jest kompatybilny z systemem Windows, macOS, Chrome OS. Mamy też informację, że wspiera MST, czyli Multi-Stream Protocol do Windowsa, co jest istotne w przypadku
pewnych konfiguracji. Jest też kompatybilny z Thunderboltem 3 i 4, jeżeli posiadamy Maci. Oczywiście urządzenie jest wykonane w Chinach, ale samym producentem, który zaprojektował, jest Wrightsonic, niemiecki producent, właściciel marki Icebox. To w zasadzie tyle. Przejdźmy do zawartości opakowania. A w samym opakowaniu otrzymujemy, słuchajcie, trochę papierologii. To jest informacja o kolekcji Docking Station na 2023 rok, ale to jest nie tylko Docking Station, mamy też uchwyty do monitorów, zresztą bardzo fajne. Mamy biurka, portfolio producenta jest naprawdę spore. Jak widać, można podłączyć 3 monitory i skorzystać jeszcze z uchwytów od Icebox. Mamy też urządzenia do pamięci masowej. Mamy systemy klonowania dysków. Zapraszam Was na stronę producenta w celu przejrzenia pełnej oferty. Natomiast teraz skupmy się już na naszym Docking Station. I mamy tutaj w języku niemieckim, po czesku, w wielu językach informacje. Ja oczywiście instrukcji nie czytam. Wyciągnę samo urządzenie. Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane. Słuchajcie, tutaj mamy jeden wielki kawałek aluminium. W zasadzie tylko końcówki, o tutaj, są plastikowe. I z drugiej strony też tutaj mamy plastik, a cała reszta to jest aluminium, czyli taki wyżłobiony kawałek aluminium. Dodatkowo, ponieważ jest to naprawdę zaawansowane urządzenie i na pewno trochę będzie się grzać, producent pomyślał o tym, aby wykonać tutaj takie żeberka, które poprawią nam odprowadzanie ciepła. Mamy logo Iceboxa i mamy porty, o których przed chwilą wspominaliśmy. Tutaj mamy port Power Delivery, 10 gigabitowy USB typu C, port jack, 2 HDMI. Mamy również Power Delivery, DisplayPort i gigabitowy LAN. Z tej strony podwójny port microSD i SD, 2 porty USB 2.0 i ten 10 gigabitowy port USB typu A, czyli portów ci u nas dostatek. Portów jest sporo. Sam kabelek mógłby być nieco dłuższy, ale biorąc pod uwagę jego główne zastosowanie, czyli laptopy, myślę, że w zupełności wystarczy. Około 20 cm, zakończony wtyczką oczywiście typu C. Wysokiej jakości połączenie, gruby kabel, więc powinno być dobrze. Z drugiej strony mamy jeszcze raz oznaczenie kodowe modelu, serial number i informacja, że wyprodukowano w Chinach, ale dla niemieckiego producenta. Spełnienie wszelkich norm europejskich, kanadyjskich. To, co na mnie robi największe wrażenie, to słuchajcie, jakość wykonania tej obudowy. Ona jest naprawdę rewelacyjna. To jest kawałek aluminium. Świetnie się prezentuje. Mam nadzieję również, że będzie świetnie odprowadzał ciepło. Zobaczymy, jak w praktyce to urządzenie się wykaże. Musicie pamiętać o tym, że wiele będzie zależeć od tego, jaką wersję DisplayPorta czy USB typu C posiadacie w swoim laptopie, bo od tego zależy, czy będziecie mogli wykorzystać pełne możliwości tego urządzenia, czy też nie. W przypadku wersji DisplayPort 1.0 na USB typu C niestety te możliwości są zdecydowanie mniejsze. Największe możliwości daje DisplayPort w wersji 4.1 i tutaj maksymalnie jesteśmy w stanie obsłużyć jeden monitor w 8K w przypadku 30 i w częstotliwości 30 Hz, bądź też możemy wykorzystać przykładowo 2 monitory 4K i wykorzystać do tego 60 Hz, czyli 2 monitory na 60 Hz, jak najbardziej tak. Zazwyczaj mamy jeszcze w urządzeniach, w laptopach wyjście HDMI, więc wtedy możemy podłączyć tam nawet trzecie urządzenie, jeżeli oczywiście laptop będzie w stanie je obsłużyć. W przypadku 3 urządzeń naraz jest to maksymalnie 30 Hz i 3 monitory 4K.
Natomiast możliwe są również inne kombinacje, takie jak ja na przykład tutaj posiadam w tej chwili. Mamy podłączone 3 monitory. Jeden monitor to jest 4K Full HD i Full HD w laptopie. Dodatkowo, słuchajcie, aby obciążyć mocniej hub, pozwoliłem sobie podłączyć 2 dyski SSD, które zaraz będziemy oczywiście testować. Mamy podłączone też 2 źródła wideo. Podłączony mamy jeszcze do tego myszkę i czytnik kart pamięci. W tej chwili wyświetlamy oczywiście obraz i ja jednocześnie, słuchajcie, puszczę tutaj speed testy. Może po jednym przebiegu, jak najbardziej. Mamy jeden dysk, jak widać, 500 GB, a drugi dysk tych gigabajtów 1000. I sprawdzamy, jak sobie z tym poradzi. Mamy jeden, czyli wyświetlamy w tym momencie obraz na 2 monitorach, to już nam zabiera pasmo. I jednocześnie robię speed testa na SSD. Prędkości bliskie maksymalnych, jak widać. Za chwilę sytuację powtórzymy na drugim dysku i sprawdzimy, jak to zagrzało nasz docking station. Pamiętajmy, że mamy podłączone tutaj jednocześnie 3 urządzenia, czyli no w tym momencie jeszcze obraz wideo też zabiera pasmo. Jednocześnie jest przesłany obraz na 2 monitory, jeden 4K, drugi Full HD, oba z częstotliwością 60 klatek na sekundę i jednocześnie wykonujemy speed test na dysku SSD podpiętym pod port 10 gigabitowy. Teraz uruchamiamy drugi speed test na drugim dysku. Zaraz zobaczymy również, jak tutaj sprawuje się w tym momencie, jeżeli chodzi o temperatury urządzenie. Tutaj widać w tej chwili pracę. Wyniki też bliskie maksymalnych. Jeżeli chodzi o urządzenie, to ono zaledwie, słuchajcie, jest w tym momencie ciepłe. Na pewno nie jest gorące, więc temperatury jak najbardziej ok. Nie parzy w dłonie, a cały czas mamy speed testa i jak widać mamy tutaj wyświetlany obraz w 4K. Ja myślę, że pod tym kątem urządzenie jak najbardziej daje radę. Pomimo sporego transferu zachowuje przyjemne temperatury pracy. Ponieważ urządzenie po takich testach się ledwo zagrzało, dociskamy dalej. Tutaj mamy jedną kartę, mamy fajny klik, słuchajcie. Nie wiem, czy teraz będę w stanie go zademonstrować. O, karta wyskakuje. Teraz się chowa, ta jest wkładana. Obie karty 256 GB. Dużym plusem jest to, że możemy jednocześnie kopiować z jednej karty na drugą, bo słuchajcie, nie zawsze jest tak, że te urządzenia potrafią, te sloty nawet podwójne, potrafią działać jednocześnie. Tutaj jak najbardziej widać, możemy kopiować z jednej na drugą, więc to urządzenie jak najbardziej spełnia swoje funkcje. Po całych tych testach urządzenie jest tylko lekko ciepłe, nie jest gorące, więc chłodzenie jest tutaj rewelacyjnie rozwiązane. Mamy podłączone 2 monitory, jeden 4K, drugi Full HD. Mamy podłączone jeden SSD, drugi SSD, oba po 10 gigabitów na sekundę przez porty 10 gigabitowe. Mamy do tego podłączoną myszkę, mamy podłączone 2 karty SD i microSD, które jednocześnie mogą pracować, a samo urządzenie, tak jak powiedziałem, prawie w ogóle się nie grzeje, jest tylko ciepłe, więc no ja ze swojej strony nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o kulturę pracy tego sprzętu. Po kilku dniach testów urządzenia mogę tylko zarekomendować ten sprzęt. Jest to jeden z najlepszych docking station, czy jeden z najlepszych hubów, jakie do tej pory miałem przyjemność testować. Jestem pod wrażeniem kultury pracy i temperatur pracy tego urządzenia, nawet pod obciążeniem.
Zapewnia spore możliwości, jeżeli chodzi o porty, bo mamy tutaj aż 3 wyjścia wideo. Mamy slot na karty microSD i SD, który pracuje jednocześnie, obie karty mogą pracować jednocześnie i nawet przy sporym obciążeniu urządzenie nadal pozostaje jedynie ciepłe, a nie gorące, więc tutaj producent przede wszystkim świetnie rozwiązał kwestię chłodzenia, która jest, umówmy się, piętą achillesową wszystkich hubów czy docking station, czy większości docking station dostępnych na rynku. Dajcie znać w komentarzach, czy poszukujecie tego typu urządzeń z 3 wyjściami wideo, czy też zadowalacie się prostszymi konstrukcjami. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę, szerowanie, udostępnianie tego materiału, aby niósł się po sieci. Na koniec jeszcze pozostaje Wam kilka ciekawych materiałów wideo na temat innych produktów Iceboxa, a dla tych, którzy jeszcze nie mają subskrypcji kanału, proponuję zrobić to teraz i zasubskrybować kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej, do zobaczenia w kolejnym materiale wideo.